Dla mnie Zelot na przykład jest to taka postać, którą... no, która jest kompletnie sentymentalna, bo to było mój pierwszy, w ogóle mój pierwszy paladyn, mój pierwszy moja pierwsza postać to było w ogóle, to był właśnie Zelot, nie? O, jest jaki piękny pas. Wchodzimy na drugi akt, pierwsze co robimy, kupujemy ten pas, ponieważ ten pas da nam jeszcze jeden dodatkowy rząd potionów na potiony. Nawet jeżeli miałem taki fajny pas z pierdołami, z życiem, z odpornościami, nieważne. Dużo lepszy byłby nawet zwykły taki biały belt, albo ten z odpornością na ogień, który wyhaczyłem, bo daje nam komfort, daje nam większą przeżywalność przez to, że jest więcej miejsca, więc jakby pary, jak macie jakieś, wiecie, szarfę czy coś takiego z jakimiś tam odpornościami, nieważne, mimo wszystko lepszy jest nawet zwykły belt, który da wam więcej miejsc na poty, to jest dużo ważniejsze. Kupmy sobie takie coś. Pamiętajcie, żeby nie unikać, nie bać się NPC-ów. NPC-ci generalnie bardzo ciekawe rzeczy czasami mają na sell i warto zerkać. Tak na przykład kupię od razu broń rzeczy dla mojego najemnika, bo będziemy go używać i raczej będziemy też polegać na najemniku. Bieramy najemnika z drugiego aktu, bierzemy gościa, który ma błogosławioną celność. I teraz najważniejsze. Najważniejsze jest to, żebyście wybrali gościa, który ma nazwę Hazadę, ponieważ jest to najlepsze imię dla merca z drugiego aktu. Tylko z Hazadę wam się uda przejść grę. I piekło zwłaszcza. Jeżeli to będzie jakiś inny ziomek, to nie ma szans. Nie ma szans. Także niby szczegół, ale bardzo istotny, nie? Emilio lepszy od Hazadę? Nie ma w ogóle takiej mowy, Perwus. Nie ma w ogóle... Nie wiem, o czym ty gadasz, stary. Nie ma takiej możliwości nawet. Hazadę musi być. Hazadę musi być. Od razu widzisz, Hazadę to jest taki gigaczat. Emilio taki, Emilek. Wiesz. Nie ma takiego pipa. Dajmy ten Arctic Fursy do Hazadę. Alzheimer z drugiego aktu, też mocny. Ale słyszałem, że zapomina dróg i się gubi. Co my tutaj jeszcze mamy? Jakiś hełm możemy kupić naszemu najemnikowi w sumie. Możemy mu dać w sumie Nadira chyba. Patrzcie, zrobimy sobie Nadirka, Neftir. Czy my chcemy bardziej Nadira? Nie, niech on trzyma Nadira. Ja wolę mieć trochę więcej many. Także wstępne ciuchy, Nadir trochę tam do siły mu dodało. Większa obrona przeciwko pociskom. Po prostu jakiś wstępny hełm. Też będę się rozglądał za jakimś Volgem, za jakimiś innymi broniami dla najemnika, ale taki wstępniak jest super. Idziemy po Radamenta i będziemy inwestować punkty. Będziemy inwestować w odporność na ogień, żeby jeszcze bardziej zboostować nasz Holy Fire. No chyba, że byłaby Emilka, to wtedy tak, oczywiście Zalewako. A szkoda, że nie ma... A nie, są najemniczki z drugiego aktu, to spoko. W pierwszym akcie są najemniczki, ale... Kurde, słabo używane. Tak, taka czaszka w broń na najemnika byłaby spoko. Może coś się uda wykombinować, nie? Patrzcie, mamy tak właśnie... I teraz wchodzimy sobie na 17 poziomie drugi akt. Rozjeżdżamy się po wszystkim. Prawdopodobnie będę chciał tutaj dobić... Znaczy samoistnie się dobije ten level 20 jakoś idealnie. Potem wam pokażę fajne sposoby na expienie. Na doexpianie w piątym akcie. Jak ktoś nie zna tego sposobu, to świetne. O, nef, proszę bardzo. A, trochę źle idę, generalnie. Na wprost będzie przejście dalej. Nie zauważyłem, tak szybko mignęliśmy na drugi poziom, że szok, więc raczej będę chciał iść tędy, tu będziemy mieli wyjście. Trzeci poziom do Radamenta od razu w lewo. Tarweszek, możesz mu hazard zrobić i zrobić dropi 5% lifesteal? No, albo też poczekać jeszcze na spokojnie, nie?
Na razie ten lifesteal nie jest aż tak ważny. Okej, mamy Radamenta. No i patrzcie, zamrożenie, nie? Zamrożenie jest giga ciężkie. Siema High TV! Kiedy ladder? Nie wiadomo. Nie wiadomo jeszcze. Dalej czekamy. Niestety, wiem, że to cię nie usatysfakcjonuje, ale niestety nadal czekamy. Siema Radek. Siema Radek, już niedługo się widzimy. Zbijamy pionę chyba jakąś. Okej, dajmy tak i dajmy sobie... Czy ja będę coś chciał iść dalej? Nie, na razie całkowicie zacinamy się na Holy Fire'ze. Zacinamy się na ten Zil, mamy wystarczający, mamy pierwszy poziom Zil, także tutaj nie inwestuję dalej, jest ok. Siema Ambulance, witaj serdecznie. Siemanko, siemanko. Nefka odłożymy. Pierwsze takie te. Okej. No i mamy trochę tych nadkruchów, przydadzą się te nadkruszone gemy, jak najbardziej. Chodźmy tak, chodźmy tak. Myślę, że będę się rozjeżdżał teraz po tym akcie drugim jak najszybciej. Naprawmy sobie i sprawdzajmy cały czas gear jakiś. Proszę bardzo, buty Fire Resist 11%. Za darmo, odporność za darmo. Sprawdzajcie, jak macie jakieś puste sloty, to warto sprawdzić, rozglądać się za właśnie takimi odpornościami tanimi. U Fary można też znaleźć już szybkość poruszania się na butach 10%. W tym momencie jak też podnosicie... Morys, siemanko, witaj serdecznie. W tym momencie też jak podnosicie jakiekolwiek buty magiczne w drugim akcie, to one już mają szansę na to, żeby dały wam movement speed. Ale i tak jest ok. Mamy 25% movement speeda z taletka, więc lecimy. Terius, tłumaczyłeś kiedyś, na jakiej zasadzie działa to zrozumienie zasad tworzenia dungeona, że wiesz z bomby gdzie iść? Tak, tak, tak. Czyli generowanie po prostu map i tak dalej, tak. Czyli jest to Terius w filmie Zacznij speedrunować Nadia Wins. Każde te zasady spinnerskie jak najbardziej tu są wytłumaczone na podstawowym poziomie. Krysto, bardzo dziękuję za pierwszy ever sub z Prime. Bardzo dziękuję. Bardzo mi miło. Mam nadzieję, że w takim razie zostaniesz na dłużej. I że będziesz się świetnie bawił tutaj u nas. Powiedz coś więcej o sobie, stary, jak masz ochotę. O, Eszek, dzięki wielkie. Proszę bardzo, Eszek właśnie wysłał linka z tłumaczeniem zasad generowania się map. I na przykład na pustyni wiemy, że wyjścia są tylko i wyłącznie na rogach. Także idę tylko zwiedzam rogi. Wiem, że nie będą w środku. Pustynie to są wielkie kwadraty, jest tam kilka zasad. Ja też tutaj nie chcę tłumaczyć nie wiadomo jak o speedrunie, bo tutaj to naprawdę tego jest tak dużo, że można byłoby no długo siedzieć nad tymi zasadami, ale takie pojedyncze mogę przekminiać. Tutaj największe prawdopodobieństwo, że przejście będzie dalej jest na tej ściance i mam rację, proszę bardzo. Mamy Far Oasis, ale nie mamy niczego zeskautowanego tam. A potrzebujemy dalej kostki. Mam już zeskautowaną tą. Mam już zeskautowane robacze gniazdo. Więc miło, sympatycznie. I lecimy. Największa szansa, że przejście będzie na Lost City na tej ściance. I może być tutaj. Także to jest jakby mój pierwszy guess. I idę tam. Zobaczymy, czy mam rację. To nie jest 100% szans, ale jednak jest większa szansa na to, nie? Dlatego w taki sposób można pustynię dużo szybciej przechodzić, nie? A jak już jestem tutaj akurat, to sprawdzę najpierw ten róg. O, czyż ten róg wygląda już brzydko. I 18 poziom mam, także już praktycznie... O, proszę bardzo. Mamy Far Oasis, fajnie. Więc jak już mam waypoint, dlatego też otworzyłem. Jak zobaczyłem jeden obiekt, na przykład zobaczyłem robacze gniazdo, no nie, to od razu otworzyłem portal. A nie, zostawiłem sobie przed Dry Hillsami. Zostawiłem portal przed Dry Hillsem, przed wejściem na Far Oasis, żeby po znalezieniu waypointa gdzieś dalej móc się wrócić i spokojnie sobie poeksplorować, bo tutaj będę potrzebował oczywiście stal umarłych, żeby znaleźć kostkę. Witam Madjo, szanownego pana, witam, siemano. Właśnie nagrywamy, właśnie ogarniamy sobie taki poradnikowy od zera do hela, wiesz, w praktyce. Gameplay. Dzisiaj mamy dzisiaj segment normal.
Potem po przejściu normala robimy sobie... O, nice. Mamy to. Po przejściu normala robimy sobie robimy sobie przegląd serwera Minecraft, bo dzieje się. Coraz więcej osób gra w Minecrafta. Średnia wzrosła do ponad 10 graczy. Więc sympatycznie, dziennie. No i co? Będziemy chcieli przywrócić czasy świetności tego serwera, czyli 30 graczy wieczorami. I teraz jesteśmy na całkowicie nowym, innym serwerze. 2 razy droższym, ale to jest dedykowany serwer nadiewins.pl. Więc nie ma tam nikogo innego, kto by nam mógł psuć serwer, czy coś takiego. Z stworzył stronę internetową nadiewins.pl. I też to jest adres serwera, także jest już naprawdę wszystko dopięte, mega profesjonalne. Jest fantastycznie. Eszek, zalecnę? Od razu. Ja tego nawet nie tnę, ja to wiesz. To będzie instant. Będzie o 5 rano albo o 6. O 6 chyba będę wprowadzał coś takiego. A co? Będziesz chciał oglądać? Tak, ta seria będzie na YouTube. Tak. Dlatego widzicie. Dlatego jest czat, właśnie. Patrzcie, mamy tarczę w ogóle. Pięknie. Tarda. Wychodzimy i ogarniamy. Dlatego jest czat po prawej na dole, żeby ludzie na YouTubie, którzy to oglądają, mieli też, wiecie, poznali wasze niki, a po drugie, żeby wiedzieli, komu odpowiadam. Okej. No i patrzcie. Super tarcza. Jestem fanem tarcz i paladyńskich tarcz przez ten. ED jest tak słabe dla nas. Pięknie. Weźmiemy tą tarczę jednak, która daje nam odporności. Paladyńskie tarże są... I tarcze w ogóle paladyna są tak OP, to się w pale nie mieści, jakie to jest OP, nie? To jest największy bonus paladyński, wydaje mi się, ever, nie? Jego tarże. O, piękny pas. Piękny pas, mogą być też rękawice, buty albo armor, ale armor skipujemy całkowicie. Pamiętajcie, jak zobaczycie taki podświetlony, ja jestem fanem tych pasów, jak zobaczycie taki podświetlony na niebiesko pas, kupujcie albo buty, albo rękawice. No chyba, że macie, nie wiem, buty, które dają wam bardzo dużo do biegania, do szybkości biegania, poruszania się, ale generalnie zobaczycie, co się dzieje, mając ten pas. Jest szansa na to, że użyjecie trzeciopoziomowego zaklęcia Frost Nova, czyli będziecie spowalniać wszystko wokół. Daje wam to duże bezpieczeństwo, defensywę, to jest po prostu, to ratuje życie wiele razy, albo ułatwia po prostu grę. Nie ma sensu tego nie używać. Także Majo, a tak, to już powiedziałem. I starych, nie wiem czy witałem, jak coś to siemanko i starych. Chodzi mi o to, że coś cały normal, czy będziesz dzielił na... Nie, właśnie, a tak z ciekawości, no to wolelibyście, żebym rzucał na przykład cały normal, czyli ponad 2 godziny, jeden film, czy wolelibyście jednogodzinne odcinki, żeby, nie wiem, może wyrobić się z obejrzeniem przed pracą, czy coś takiego? Jak byście woleli? Wezmę sobie tą tarczę na wszelki wypadek. Czy mamy coś... Mamy kosę z 3 soketami, a to jest słabe. Chciałbym mieć jakiegoś tego, Volja. Generalnie. Czy to... Nie, to jest na sel, czemu ja to trzymam w ogóle? Odcinki po 1G. Po 1G. Po 1H. Kupować niebieski pas notet. Kupować niebieski pas by Sandy, tak jest. Dobra, Lightning Res. Przed robaczym. Nie no, dla mnie granie takim zelotem to jest świetne rozpoczęcie tej serii, nie? Plan jest taki, żeby grać za każdym razem inną klasą. Czyli jeżeli teraz gram zelotem paladynem, to potem wybieramy sobie coś innego. Może jakiś barbarzyńca, nie? Coś takiego. Może jakaś błazoneczka. Bo raczej bym grał błazonką. Dobra, przejście prawdopodobnie będzie tutaj. Patrzcie, co się dzieje. Meddog. No i do! 7 zł. Dziękuję. 1H odcinki. Dobrze, niech tak będzie. Kurde, jak jeszcze by się zaczęło od twojego donate'a drugi odcinek, bo mniej więcej będziemy wjeżdżać na drugi odcinek, albo już jesteśmy w drugim odcinku, sam nie wiem. To byłoby giga mocne. Tutaj nie może być. O, zabijmy sobie tą paczkę. Dziękuję Majdok za wsparcie.
A dwa siądziemy, czy mam sam przysiąść, jaśnie pan potem będzie oceniać? Ale możemy przysiąść, tylko chyba jest wszystko zrobione. Z mojej strony ja myślałem, że już tylko wykonanie zostało. Także może to ta druga opcja Zalewako, co ty na to? Katalończyk! Dziękuję za 12 Katalończyk miesiąc! 89, Mamy just rok z subscribe. Katalończykiem! Au! Mamy roczek z... Jezu, gorąco mi się zrobiło. Bez kitu mam klimatyzację, nie? I na 24 jest za gorąco, 23 jest za zimno. Masakra. Dziękuję ci, Katalończyk, za wspieranie już cały rok. Także to dużo dla mnie znaczy. Fajnie, że jesteś. Diablo Świrze. Katalończyk to jest giga Diablo Świr, nie? Tam nie może być przejścia. To jest niewykonalne. Więc prawy górny. Zalewako co do tego. Ja nie wiem, co tam jeszcze dodać, szczerze. Nie mam pojęcia. Bo to jakby wszystko dla mnie jest już okej. No okej, czy tam mówiłeś, żebyśmy się przespali, bo troszkę... Tak, ale wydaje mi się, że jest okej. Że tylko tą stronę jakbyś mógł dodać, nie? Na samym dole. Internetową i jest gitara. I jest gitara, wiesz? Jeszcze miałem jeden pomysł, stary. To jest coś w sumie do przedyskutowania. Żeby na samym początku streama był czat streamowy. Tylko nie wiem, czy jest miejsce. Czcionka jest okej, no. Czcionka jest okej. Tylko nie wiem, czy jest miejsce, żeby tam wrzucić ten po prostu czat, że czy jest miejsce na taką ramkę jakby na dole i po prostu tam, no bym wrzucił czat, nie? Ludzie by gadali, już byłoby ich widać na streamie. I to chciałem, to jest jedna myśl, którą się przespałem i chciałem to przedyskutować z tobą, nie? Tylko nie pamiętam, czy jest miejsce na to, wydaje mi się, że nie ma. Viking Marlon, drugi od razu dla Katalończyka skierowanie do laryngologa. Oj tak! Tak, Viking Marlon pamięta. Mieliśmy przecież takie coś, że jak ktoś ogląda mnie ponad rok, w sensie jak ktoś ma suba rocznego, no to skierowanie do laryngologa leci. Ankieta od Darweszka. Jak długie odcinki wolicie? To jest fajna ankieta, super. Także dawajcie głosujcie na długość odcinków. Czy chcecie odcinki poziomami trudności? Czyli normal, koszmar, piekło, a piekło to może być nawet z 5 godzin, nie? 5-6 godzin może być zelotem piekło, ja nie odpowiadam za długość odcinków. Rafulson! Elo Rafulson, witaj serdecznie. Tutaj robimy taki trik, słuchajcie, popatrzcie co zrobiłem teraz. Szybko wytłumaczę. Jakby zdobyłem amulet, wszedłem do gry, pogadałem z Wariwem, czyli generalnie pogadałem z kimkolwiek z miasta ale to i tak by nie wystarczyło. I tak musiałbym iść do Drognana, żeby mnie wpuścili do pałacu. Więc można zrobić szybciej, że odzyskujemy amulet, wychodzimy z gry, wchodzimy do gry, jest to pierwsze wejście, gadamy z Wariwem, wychodzimy z gry, wchodzimy do gry, jest to drugie wejście i mamy od razu przejście otwarte do pałacu. Na ty planujesz zostawić tak, że czat będzie na każdym streamie? A nie wiem. Nie wiem, ale mi chodzi o czat do tych odcinków gameplayowych, wiesz, na YouTubie. A nie wiem, czy planuję zostawić tak ogólnie. Zobaczę, jak się przyjmie. Siema Bales! Bardziej mi chodzi, Zalewako, o czat, wiesz, na ekranie ładowania, nie? Bales. To by nic nie dało, bo Drognan był bliżej, ale Wariv też był blisko. Dokładnie. Siema. No i w sumie to jeszcze mamy laskę do opędzlowania, że tak powiem. Więc najpierw podbiję już ten Arcane Waypoint i dopiero potem pójdziemy. O, laskę 254 mam do opędzlowania w poniedziałek. Normalnie. Katalończyk, dziękuję! Katalończyk89 has gifted a sub to Viking Marlon. Witam nowego suba Viking Marlon. Nowego starego suba Viking Marlon znowu z subskrypcją. Dzięki Katalończyk. Widzę, że piątkowa impreza rozkręcona na pełnej. Ty, jak śmiesznie się spełniła kapliczka prawie na portalu, lol. Tutaj mamy drogę z portalami w prawo góra, droga prosto, lewo dół. A dobra, to znajdźmy sobie jeszcze drogę. Kolejność zdobywania artefaktów nie ma zbytnio znaczenia. Nie musicie robić tak, że najpierw kostka, potem laska, potem amulet. Możecie zrobić tak, że w ogóle nie zdobędziecie nic, tylko amulet i po zdobyciu amuletu możecie wejść do Arcane.
do sanktuarium, no nie? Zabić demonologa, no i potem podbić waypoint na kanionie. Zobaczymy. Trzymajcie kciuki, Trzymajcie kciuki, słuchajcie, który mamy way. Wczoraj oficjalnie stałem się starym człowiekiem, już 31. Balec! Wszystkiego najlepszego! No to stary, spóźnione życzenia urodzinowe ode mnie. Z całego serca ci życzę. Dawajcie tutaj, składajcie życzenia urodzinowe Balezowi. 3-1 to piękny wiek. Młoda dupa z ciebie. I seksowna. Bo Balec to jest niezłe ciacho, przystojny jest skurwiel. Runy przy niku nie mam. Masz, jest git. Patrzcie, tutaj na końcu, w tych drogach, które nie mają demonologa w sobie, czyli w tych złych drogach, macie skrzynki. To są super chesty, tutaj bardzo dużo ciekawych przedmiotów drobi. I tak na przykład polecam wam tutaj wpisać komendę players8, czyli /players8. I wtedy jeszcze więcej dropa będziecie mieli, jeszcze więcej itemów będzie wam dropiło z tych skrzynek. Patrzcie. Pyk, 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 to już się nie mieści nigdzie. Pyk, muszę aż przybliżyć, no nie? I to jest super, super sprawa na golda. Tutaj dużo biżuterii dropi, dużo gemów może wydropić, mogą jakieś zbroje ciężkie wydropić. Także pomimo tego, że jesteście na złej drodze, to możecie przekuć to w zwycięstwo i możecie z tego skorzystać. Runy też dropią. Szarki, czy możesz coś więcej powiedzieć na temat tego meetingu? Jasne. Też na Discordzie masz szczegóły. Discord, wchodzisz na Discord, Szarki, lewy górny róg, meeting KRK i tam masz wszystko. Ludzi, którzy będą, szczegóły. Ale co? Widzimy się w Forum Przestrzenie w Krakowie. O, nice, sobie zastąpię. I chillujemy tam. Ludzie będą dojeżdżać przez cały dzień. Niektórzy będą już o 15, a niektórzy o 21, więc tam po prostu sobie przysiadujemy cały dzień. No i drugiego dnia sobie gdzieś też pójdziemy. To już ustalimy właśnie na spotkaniu, jak już będą wszyscy. Raczej, ponieważ to są tylko 2 dni, jest to taki pierwszy meeting, to będziemy raczej będziemy się skupiać na siedzeniu, pogaduchach, poznawaniu się i tak dalej, i beczce, no nie? Taki jest plan. Także pierwszy dzień calutki w Forum Przestrzenie. Tam już niektórzy sobie hotele ogarniają. Poogarniali już ludzie się, wiesz, umawiają na wspólne trasy. Także też są jakieś samochody, gdzie można się podpiąć na pewno. I będzie fajnie. Katalończyk, dziękuję! Never say never twice. Never say never twice. Never say never twice. Czy polecam jakieś miejsce na nocleg w Krakowie? Wiesz co? Ja nie ogarniam za bardzo. Ja mam tak jakby inny nocleg. Ale Burwood ogarnęła sobie jakiś nocleg za 100 w centrum pod tą miejscówką, gdzie się widzimy w ogóle. Masz tą miejscówkę na Discordzie, ona wysłała ten hotel. Także może polecam ci tam zerknąć. A, i Burwood ma wolne miejsce w łóżku, dokładnie. Dokładnie. Katalończyk to jest 329 sub od Katalończyka na tym kanale. Bardzo dużo, bardzo dziękuję. Laska, czy brać szachy? Czy ci ludzie, co przyjdą na meeting, to normalni są? Już to widzę. Kulturalna partyjka szachów na meetingu. Oko Z2, spoko. Wy Steam Decki wzięliście, ale nie wzięliście. Tak. Nie, no nie, to byłaby miazga, nie. Tam przecież Diablo 1 było na tych Steam Deckach i tak dalej. Powiem żonie, że mam wjazd służbowy i wpadam. Naprawdę? Naprawdę czy fejkujesz, Katalończyk? Jak naprawdę, to stary, nie mogę się doczekać. Zbijamy pionę normalnie fest. Będzie około 30 osób. Około 30 osób, ok? Mamy demonologa, two-way, sympatycznie. Idziemy na Far Oasis, idziemy na robaki. Zabijamy Duriela i GG. Nasze obrażenia 123 do 196. Bardzo mocne obrażenia. Już samym tikowaniem praktycznie pokonujemy wszystkie potwory, no nie? Mamy też defensywę w postaci Frostnowy. Także bardzo fajnie rozwinięty jest ten paladyn. Nie będzie najmniejszych problemów. Na trzecim akcie sobie znowu wskoczymy na players wyższy i będziemy cisnąć na wyższym playersie. Co jest z tym czarmem? Czemu nie mogę tego podnieść? Niestety fake, szkoda. Ale może na kolejny się uda, czy coś. Laska twoja jeszcze nie wie. Niech wpada sama też.
Oh yeah. Co to za gra? Jest to Tibia. Gramy sobie w Tibię dzisiaj, wiesz, sierpu? Gramy sobie w starą, dobrą Tibijkę. O, może teraz będzie bardziej przypominała. Sierpu! Bardzo dziękuję! Bardzo dziękuję za suba, ale się sypie! Ale dzisiaj jedziecie z tematem. 18 miesiąc od sierpu i mamy 2 minuty do pierwszego hype traina dzisiaj. Zobaczymy, czy ruszymy, czy nie ruszymy. Wiadomo, czy nie wiadomo, Rafulson. Nie, to jest jedno z najczęściej zadawanych pytań w sumie, ale nie dziwię się, sam bym chciał, no ale niestety się nie zapowiada póki co. 18 miesiąc, tak Zalewako mówi, dobrze przypominasz, stary, drugie dziecko. Drugie dziecko. No, także w sumie nie wiem jak z tym, jak myślisz, jest tam gdzieś miejsce, Zalewako, żeby w tym loading screenie streama wrzucić jeszcze czat? Takie kwadratowe okienko z czatem po prostu? To by załatwiło sprawę tej pustej przestrzeni, o której mówiłeś na dole. To nie byłoby takie głupie, nie? Coś by się działo i tam można byłoby wrzucić na dole, nie? Zrobić takie małe okienko i ja bym tam umiejscowił czat i essa. Katalończyk 380 do Krakowa, więc wcale nie tak daleko. O. Troszkę trzeba by pojechać, nie? Ale na przykład Koal leci z innego kraju. Koal ciśnie z innego kraju, wariat. Tylko na meeting, tylko na meeting. Potem już koniec. Nie gadaj, że to nie jest to, ale fake. Na 2 dni przylatuje, potem odlot i essa. Ostatnio jak byłem z Darumi w Krakowie, to mega dobrą miejscówkę mieliśmy przez Booking, bo ja używałem, to się chyba nazywało Willy Walls Design Apartments. Okej. To ja to obczaję, nie? Znaczy w sensie ja nie potrzebuję, ale to może ktoś, jak właśnie tutaj Ichimaru napisał, to jak ktoś by się bierał, nie wiem, szarki, jak jesteś, to zapisz sobie to Willy Walls Design Apartments. No i tak jak mówię też, Burwood ogarnęła fajny hotel, naprawdę ma, nie wiem, 3 minuty od naszego miejsca spotkania, więc no to giga blisko. I tanio, jak na centrum Krakowa, 110 zł za noc, czy tam 100, spoko. Okej, chodźmy i teraz tak, to out, wow, mamy fajną, na przykład, to jest fajny gold, popatrzcie, ta laska kosztuje 10 000 u kupca w drugim akcie, więc ona maksymalnie, jeszcze wam pokażę raz, ją maksymalnie można sprzedać za 10 kafli, ale w trzecim akcie ten cap golda, za ile można sprzedać itemy, rośnie o 5000, w czwartym o 5000, w piątym o 5000. Więc w trzecim akcie najdrożej sprzedawać itemy można za 15 000, w czwartym za 20 000, w piątym za 25 000. Więc jak mamy takie coś, jak widzicie, że jest równa kwota, jest maksymalna kwota na akt, to może lepiej pomyśleć i zatrzymać sobie tą laskę i sprzedać ją później, bo po prostu zarobimy trochę więcej kasy. I takie coś... Z takiego czegoś warto korzystać. Patrzcie, ring FCR, niesamowite. Nie będziemy korzystać z FCR-ka. Szukam tak, broń jakaś dla mojego merca, ale niestety, bad luck, cały czas. No nic, lecimy dalej. Dragon! Kolejny! Co jest grane? Uspokójcie się z tymi subami! Go, lecimy! 1,5 minuty do hype traina. Jeszcze jedna osoba musi się dołączyć. Jeszcze jedna osoba musi się dołączyć i wskakujemy w hype trainiaka. Dziękuję, Dragon, dziękuję bardzo. Jaki byś polecił build mele dla Paladyna? Zelot daje radę, bo nigdy nie grałem. Właśnie Zelot, no, zdecydowanie. Są różne mele buildy, można grać Vengeance Paladynem, można grać Holy Shockadinem, można grać, no, Dragondinem. Ale myślę, że taki klasyczek Rafulson, Zelot, to właśnie co robię teraz, jak najbardziej daje radę. To jest legendarny paladyn, nie? Oczywiście będziemy mieli trudności, piekło nie będzie łatwe. To nie jest Hammerdin, to nie jest Focher, czy tam Fogdin, czy tam Foch, ale jak miałbym ci polecić mele paladyna, no to polecam ci właśnie Zelota. Właśnie ci polecam Zelota. To jest też pierwsza klasa, którą zagrałem w życiu. Ladzia! Subscribe i wlatujemy z hype trainem. Bardzo dziękuję. O, mamy L! OMG!
Bum! Mamy runę L. No i patrzcie, co teraz się dzieje. No nie spodziewałem się, że akurat ten. To chyba od podsypeczki od was. To chyba od tej podsypeczki. Drugi miesiąc Prime. Ladzia. Dziękuję bardzo. Hype ruszył. Mamy 93% na pierwszym poziomie i mamy Tier oraz L Steel. To jest absolutnie jedna z lepszych możliwości, jakie możemy mieć w tym momencie na naszym Paladynie. Na naszym Holy Fire Paladynie, Zelocie. Mamy 25 szybkości ataku na Sejmitarze, który ma i tak atak speed minus 20, czyli bardzo wysoki. ED, minutkie bonusy do obrażeń, attack rating, otwarcie ran. Otwarcie ran to jest nic innego jak bleeding, to jest Dota, która powoduje krwawienie u przeciwnika, czyli stopuje leczenie. Na normalu nie będzie to potrzebne, ale taka ciekawostka, otwarcie ran jest niezbędne na UB Tristram, żeby zastopować leczenie się Uberów. Zamiennie na truciznę, nie? Zamiennie na truciznę. Trucizna i otwarcie ran stopują leczenie się Uber potworów, nie? Ale na Ubery nie działa coś takiego jak uniemożliwienie leczenia się potwora, to jest za słabe. Na ciernie grałem, tak. Grałem po prostu na ciernie. Ciekawy build, nie? Ale no później już jest ciężko. Na piekle, bo ciernie no nie mają reflect spell damage. Po prostu ciężko się gra. To jest taki build challenge'owy. No i popatrzcie teraz, jak będziemy szybko atakować. Nie mamy fanatyzmu, my lecimy na takim normalnym buildzie, nie? Ale to już jest naprawdę odczuwalne i ten paladyn już naprawdę się bardzo mocno rozkręca. Weźmiemy sobie chain armory, takie armory możecie zbierać jak najbardziej, bo to jest szybki i łatwy gold. Szybki i łatwy goldzik. Ichimaru, Zelot Kozak, aczkolwiek nie żałujemy z darami doszlifowanych Dragondinów, bo farma na nich jest przyjemna, nawet Sylafler może być. Tak, Dragondin to jest build po prostu, ale też no na P8 nie daje rady, ale ogólnie Dragondin jest bardzo ciekawym buildem. Robiłem kiedyś ten kill run Dragondinem, czyli dałem sobie challenge, że muszę zabić każdą istotę na mapie, w całej grze, na wszystkich aktach, nie? I zajęło mi to chyba 4,5 godziny Dragondinem, ale no jest to backowy build, bo zabijanie fali bal wygląda w taki sposób, że po prostu by the way, fajne robacze gniazdo. Jakby to był speedrun, to na pewno byłbym bardzo zadowolony. W tak zwaną pytkę. Same reverse. No, generalnie Dragondin jest śmieszną postacią. Na normalną żaden mob nie ma leczenia. Mają super unikatowe potwory leczenie, jeżeli jeżeli zaczniesz walkę z super unikatowym potworem jakimś i wejdziesz do miasta, albo zniknie ci z ekranu, no to Katalończyk! Dziękuję! Zajechał dla Teriusa! Proszę bardzo! Teriusa poznałem na żywo. Spoko ziomal. Także ustrzeliłeś fajnego ziombala. Dzięki wielkie, Katalończyk, za kolejnego suba. Drugi poziom Hype Trainu. Mamy 22% na nim i 78 do trzeciego. Jest jechana. Co ja miałem mówić? Wbiłem się, cholera jasna. Z leczeniem potworów. To też fajne gniazdo było, by the way. Jeżeli zaczynasz walkę nawet na normalu z super unikatowym potworem i... Receptor. Robski się dołącza! Jechana! Next, spadamy. Duriel time. Czas na Durielka. No siemaneczko Golas, siema Anderson. Robski, bardzo dziękuję za co? Za drugiego suba w prezencie. I jeszcze zostało tylko 50%. 50% do trzeciego poziomu. Bardzo mi miło, dzięki za wsparcie. Dzisiaj sobie naprawdę pozwalacie. Dzisiaj jakaś normalnie impreza chyba jest. Piąteczkowa. Life stolen per hit. Nie, na razie zostawię sobie Magic Find. Wiem, że to głupio brzmi, nawet 8% Magic Findu. Od tych nie mogę korzystać. Korzystamy tylko z Persona Stasha. To jest totalnie solo self-found. Nie ma takiego bicia. Ty teraz? Siema. Witam serdecznie. Siema. O kurde! Mocne! Katalończyk!
Dziękuję! Catalanchic89 has gifted one sub to Dzięki viewers. wielkie, Katalończyk, dzięki wielkie. Patrzcie, jakie berło nam się trafiło. Patrzcie, jakie berło. Mamy kolejny 331 od Katalończyka i niedługo widzę, że kończymy drugi poziom, także... Szacuneczek. Let's Just John dostaje od Katalończyka. Patrzcie, dostaliśmy plus 1 do zapału, berło, i 5% szansy na zwiększenie obrażeń, Amplify Damage, chore gówno. Odkładam, bo kosztuje 10 000, ale mimo wszystko nasza stal jest mocniejsza, jest dużo lepsza. Także zostajemy przy stali, 15 ten Poison Damage, to skipujemy. Kill the Blade, dlaczego nie grasz barabę nigdy? Nie grałem, ale to nadrobimy na gameplayu następnym. Bo może następny gameplay zrobimy sobie z barbarzyńcy, co ty na to? Od zera do hela, jakiś, nie wiem, Singerek, albo jakiś coś, albo jakiś Whirlwind, chociaż na Singera mnie ciągnie. Czy blok tarczą działa podczas animacji Zilla? Działa, w sensie wybija Zilla z animacji. Hop, hop, tak będziemy grać. Zobaczymy jakim buildzikiem, ale no, na razie sobie robimy tego Zilla. Nie no, powiem wam, że jest to dla mnie giga odświeżenie. Giga odświeżenie, jeżeli chodzi o o jakiś tam content na streamie, bo takiego czegoś nigdy nie robiliśmy. A też jakby nagrywanie po streamie jest mega ciężkie. Katalończyk! Dziękuję! Kill the Blade! Otrzymuję od Katalończyka. Patrzcie jak sobie ten merc radzi dobrze, what the fuck. On stankował całych tych skurwieli. Maresy wyższe, nie? Ale stankował żuki wszystkie, what? Patrzcie, kończymy 20 poziom praktycznie. Zaraz latujemy 20 poziom. Właśnie spokojnie leveluję drugą postać Poe, bo mi się pierwsza znudziła. No i spoko, a ja spokojnie leveluję Zilla, nie? Zelocika. Mega spoko jest, naprawdę. To jest powrót do sentymentów. O! I tutaj mieliście świetny przykład na zastosowanie tego belta, o którym mówiłem. Belt of Frost Shield mi się akurat wylosował. Ok, mamy przejście już. Więc chodźmy. Pięknie. Przed Durielem. Obowiązkowo. Wiadomo co robimy. Jazion, 20 Dziękuję, złotych. Let's Just John. Dzięki za suba Katalończyk, uśmiechnięta buźka. Dziękuję ci bardzo, Let's Just John, za donate'a w takim razie. No, widzisz tej Katalończyk obdarował Let's Just Johna. Nie mamy nic ciekawego. O, to sobie może kupmy od razu Superior Flail, gdybym chciał zrobić Blacka. 3 sokety, Tchulionew, Black, czyli czerń po angielsku. Jest to słowo runiczne, które daje nam 40% druzgocącego uderzenia. 40%. To jest bardzo dużo i to będzie nasz boss killer. Ponieważ gramy zelotem, ale to nie znaczy, że musimy zabijać zapałem przeciwników, bossów na piekle. Bardzo fajne i coś, co ja bardzo lubię stosować, to jest smite na pierwszym poziomie. Pchnięcie tarczą działa z naszym druzgocącym uderzeniem z przedmiotów i zawsze trafia. Więc dodatkowo z fanatyzmem my będziemy pchać bardzo szybko i bardzo mocno. Więc to będzie nasz boss killer na piekle i to działa magicznie. To działa giga magicznie. Ja uwielbiam stosować smite'a. Uwielbiam stosować smite'a. Dziękuję w ogóle za donaty. Mamy Hype Train na poziomie 3, 3 minuty do końca, także jeszcze daleka droga. Zobaczymy co się wydarzy. No i dzięki Katalończyk Grobski tutaj za rozkręcanie. Ladzia, Dragon, Sierpu. Kosterius, Nadine, dobrze ogląda się takie wolniejsze granie z dopadaniem. Procent robi taką robotę na YouTube, sporo ludzi to go ogląda. No, to jest całkowicie też inny styl, nie? Inny trochę styl. Ale też... no i spoko, nie? Ale też, co miałem mówić, że... A, bo zacząłem, że z nagrywaniem gameplayów po streamach jest tak, że... Halo? Że ciężko jest mieć energię, nie? Po 8-godzinnym streamie. Jak na streamie bym je nagrywał tak jak teraz, to kurde, bomba by była. Zobaczymy jak się przyjmą. No i Duriel to jest już po prostu... to jest żaden challenge przy tak rozwiniętym
poziomie Holy Fire'a, którego będziemy rozwijać dalej. Holy Fire, pyk, Vitality. Ja już jestem teraz przytankowanym skurwielem. Patrzcie, to jest bardzo dobre berło. To jest generalnie bardzo dobre berło. I ja to berło, słuchajcie, zatrzymuję na wyższe levele. Nie jest powiedziane, że nie będę z tego korzystał. Tutaj maksymalne obrażenia rosną wraz z levelem postaci. 1 do 1. I to berło może być giga mocne. Lubię bardzo Civerba. Zobaczymy, czy jakieś rękawiczki Civerba nam dropną na tu seta, które spowalniają też przeciwników. No, pojawiają się ciekawe opcje. Mamy tutaj FCR ten, Clasp Orb, heraldyczna tarcza, bierzemy i spadamy. Duriel pada. Mikstury odtajania, moi drodzy. Przed walką z Durielem mikstury odtajania jak najbardziej. To jest coś, co daje nam 50% odporności na zimno. A ponieważ Duriel ma na sobie aktywną tą aurę Świętego Chłodu, to obrażenia głównie zadaje od zimna. Więc jeżeli mamy odporność na zimno dużą, to te obrażenia są dużo mniejsze. Walka jest całkowicie inna z miksturą odtajania. I też nie oszczędzajcie na waszym najemniku. Najemnikowi też możecie dać. I pamiętajcie, że te mikstury stakują się maksymalnie do 10 minut. Jedna mikstura trwa 30 sekund, więc jak wypijecie dwie, będzie trwała minutę. Jak wypijecie 4, będzie trwała 2 minuty. I tak dalej, i tak dalej. That's what she said, o pchaniu. Nadia mówi, że będziesz pchać bardzo szybko i bardzo mocno. Oj tak. Dziękuję. Hype nie dobiegł końca. Mocny hype tutaj na rozkręcenie tematu. Także jeszcze raz dziękuję Katalończyk za tyle subów. Robski, Ladzia, Dragon, Sierpu i Krzysztof. Bardzo im miło. Bardzo im miło. Okej. Let's go. I Let's Just John oczywiście za donajcika, stary. Dobra. Ten szmaragd mogę zostawić do czegoś tam później. Tak, jeszcze jest tarcza i rękawice Nightwish z Civerba, no. A rękawice są fajne, bo slowują target. To jest giga mocne. Slowują target to jest naprawdę, jeszcze z takiego slowowania targetów to też jest ciekawy Kelpie Snare. To jest na przykład broń dla najemnika, która spowalnia target o aż 75%. Okej. Wiemy, że jest waypoint, więc tam jest jaskinia arachnidów, gniazdo arachnidów, więc nie tam będzie nasz quest. Przebijamy się dalej. Trzeci akt jest świetnym aktem w ogóle do expienia. I tutaj, zwłaszcza na dżungli upieżców, więc to jest coś, z czego na pewno będziemy chcieli skorzystać. Tutaj zobaczymy, gdzie ta droga idzie. A, tu mieliśmy przejście. Trzeci akt jest też świetnym miejscem i bardzo ważnym w sumie miejscem, żeby zdobyć laskę teleportacji. Laska teleportacji z ładunkami teleportacji przyda nam się do wielu rzeczy. My nie będziemy mieli aż takiego problemu z elotem, żeby przebijać się przez robacze gniazdo, ale ogólnie laska teleportacji bardzo się przydaje na koszmar, na piekło zwłaszcza. Jak musimy ominąć coś problematycznego albo jakąś ścianę przeskoczyć szybko, to jest świetne. Albo na przykład w sali na tronie Bala, gdzie tam wiecie, macie... what? Mało miejsca na dysku, okej. Sekunda, ale ja tego nie nagrywałem.